Witajcie ponownie na kanale Elektronika i Gadżety. Dzisiaj hity, kity i zabawimy się w takich amerykańskich policjantów. Zapraszam. Słuchajcie, hity, kity. Kolejny kit przyszedł bez schematu, ale nie szkodzi. Ja sobie schemacik wydrukowałem. Popatrzcie. To jest ten sam układ, który mieliśmy wcześniej z tym takim kółeczkiem. Tyle, że zaraz przejdziemy do analizy, natomiast popatrzmy sobie tutaj, co mamy w środku. Wysypiemy sobie to. Dużo elementów do lutowania. Dużo więcej niż w poprzednim filmie. Jest podstawka pod nasz układ. To jest ten sam układ, który był wcześniej, CD4017. I dużo diod LED, czerwone i niebieskie. Po jednej stronie będziemy mieć czerwone, po drugiej niebieskie. Zaraz Wam przebitkę zrobię, jak ten układ powinien wyglądać po zmontowaniu. No i zabieramy się zaraz za pracę. Objaśnimy sobie szybciutko schemacik, bo dochodzi nam dodatkowy jeszcze jeden scalak NE555. Dla niektórych dość znany, dla niektórych jeszcze nie, ale nawet pod niego mamy podstawkę, także zestaw dla początkujących super. Mamy też nowe elementy, których nie mieliśmy wcześniej. Przejdziemy sobie do analizy schematu. Szybka analiza taktyczna schematu. Mam nadzieję, że jest ok. Widać. Słuchajcie, napięcie 9 do 12 V. Tutaj mamy układ NE555, to jest generator. I te trzy elementy ustalają nam częstotliwość pracy tego generatora. I na wyjściu tego generatora mamy taki prostokąt. Wyjście wchodzi nam na nasz licznik, który już mieliśmy poprzednio, w poprzednich hitach. No i wyjścia. I teraz tutaj jest jedyna taka zmiana, że mamy jakby połączone co drugie wyjście przez diody. Te diody zabezpieczają nam po prostu, jak na jednym z wyjścia pojawi się napięcie, ponieważ tutaj są połączone, to żeby nam to napięcie nie weszło z powrotem na nasz scalak, to one nam zabezpieczają po prostu tutaj ten układ. I układ będzie działać w ten sposób. Jeśli na pierwszym pinie pojawi się napięcie, ponieważ nasz generator da impuls pierwszy, to napięcie poleci tutaj na tranzystor i tranzystor zasili nam te 12 LEDów jednego koloru. Później mamy przerwę, bo kolejny impuls przełączy nam ten licznik na następny pin, który nie jest podłączony. I później trzeci, kolejny impuls, kolejne wyjście. Znowu załączą się nasze diody LED. Później znowu przerwa i znowu się będzie działać to mniej więcej tak, że diody jednego koloru zaświecą się, zgasną, zaświecą się ponownie, znowu zgasną, zaświecą się po raz trzeci, zgasną, załączą się kolejna para LED drugiego koloru, załączy się, wyłączy, załączy, wyłączy, załączy, wyłączy i koniec. I cykl będzie się powtarzał. I tutaj mamy potencjometr 200 kg i on nam będzie ustalał prędkość tego, jak szybko te diody będą migać nam. I to wszystko tutaj tranzystor jest potrzebny po to, że mamy dość dużą ilość diod i po prostu scalak nie uciągnąłby takiego prądu. Ten prąd musimy sobie zwiększyć. A te tranzystory pozwolą nam puścić większy prąd na te diody. I to wszystko. Nic tutaj więcej takiego nie ma. Tutaj jeszcze jest rezystorek 1 i 2. To są ograniczenia prądowe dla tych diod. Prosty schemat. Możemy zaczynać montaż. Montaż będziemy oczywiście przeprowadzać od najniższych, najmniejszych elementów. Płyteczka ładnie opisana. Scalaki, wycięcia na tych scalakach.
Na podstawkach też mamy wycięcia, więc będziemy je wkładać tylko zgodnie z wycięciami. Mamy rozrysowane tranzystory, przynajmniej są raz i dwa tranzystory. Mamy diody i słuchajcie, nowa rzecz to są właśnie te diody, których nie mieliśmy wcześniej. I one też są tutaj opisane, mają taką kreseczkę i montaż ich, popatrzcie na diodę. Montaż ich jest w ten sposób, że one też mają taki czarny paseczek i montujemy je po prostu w tę stronę. Ale to wszystko będę mówić jeszcze w trakcie montażu. Natomiast dzisiaj ja postaram się obsadzić większą ilość. Nie będziemy lutować pojedynczo, tylko już będziemy sobie lutować większe ilości. Po prostu, żeby przyspieszyć pracę. Bo inaczej znowu ten film będzie trwał długo. Natomiast jedyna różnica, tutaj w poprzednim układzie mieliśmy zaznaczone wycięcie. Tutaj tego wycięcia nie mamy, ale mamy za to plusik zaznaczony. Plusik, 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 plusik. Widziałem taki sam zestaw, tyle że tam był symbol diody. Jeżeli byście kupili taki zestaw z symbolem diody, to popatrzcie na to. Zamiast oznaczenia plusik i minusik, w tym wypadku jest tylko plusik, będzie taki symbol diody, bez tego plusa minusa. Widziałem taki kit, on jest identyczny, cena jest ta sama, jedynie różni się tym opisówką, co jest tutaj. I wtedy już musimy wiedzieć mniej więcej, jak montować te diody LED. Ułatwienie jest takie, że zawsze możemy się kierować tym wycięciem naszym na diodzie LED, czyli tym ścięciem. Możemy sobie zapamiętać to w ten sposób, że tu, gdzie jest ta kreseczka, to jest to ścięcie. To jest minusik, to jest krótsza noga. No chyba, że nóżki są obcięte, no to wiadomo, że tam, gdzie jest ścięcie, to na obudowie tej diody, to mamy minusik. I tamta płytka była taka po prostu, że był sam znak diody. Nic więcej. Po prostu w tych miejscach. Mało tego, one chyba tam były oblocone. Tutaj mamy wszystkie jednakowo, a tam był rząd. Jedno w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Troszkę bardziej komplikuje, ale jak macie to nie ma problemu z montażem. Dobra, ja sobie szykuję sprzęt i zabieramy się do lutowania. Dobra, słuchajcie, tutaj mam już posegregowane mniej więcej te elementy. Diody czerwone, diody niebieskie, tranzystory, jeden kondensator, układy, potencjometr, rezystory, diody i kondensator elektrolityczny. I teraz słuchajcie, jedna rzecz. Zauważyłem, że w chińskich kitach rezystory są zazwyczaj 5-paskowe. Kiedyś u nas głównie dostępnie były 4-paskowe. I tutaj tolerancja, widzę, że ich jest też 2%. Nasze najczęściej spotykane były 5%. Mamy je podzielone na 2, ale jeśli by się zdarzyło, że są osobno, to będziemy sobie odczytywać i zrobimy to przy pomocy naszej tabelki, a także przy pomocy miernika. Dość prosto będzie, bo tutaj mamy tylko dwie wartości 10 kg, 10 kg, 10 kg, czyli to pewnie będą te 3 i te 2 pozostałe to jest 100 ohmów, 100 ohmów. Ale to nie od nich zaczniemy tak naprawdę montaż, ponieważ jak sobie zobaczycie, zasada jest taka, że montujemy od najniższych elementów, a te diody są po prostu niższe. I od nich zaczniemy. I tak jak Wam mówiłem wcześniej, montaż przeprowadzamy zgodnie z tym paseczkiem, zgodnie z tym, co jest
narysowane na diodzie, czyli jeśli paseczek mamy tu, to diodę montujemy w ten sposób, z tym paseczkiem, żeby się zgadzał. No dobra. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Tu już mi się grzeje lutownica, ale przyszła mi ta podstawka z tymi biurami. Będziemy sobie ją dzisiaj testować. Ja już chwilę temu potestowałem. Jedyne co zauważyłem, to dość mocne nagrzewanie się. Zobaczymy. Akurat mało lutowałem, ale potestujemy ją tak, wiecie, dłużej, no bo jednak tych elementów trochę jest. I przetestujemy sobie to. Obsadzamy sobie te diody w takim razie. Zrobimy sobie trochę porządek. To nam nie będzie potrzebne. No słuchajcie, ja wyginam w paluchach. Ktoś tam pisał, że trzeba to w książkach. I myślę, że ten, kto lutował tysiące, setki tysięcy rezystorów, też wygina w paluchach. Natomiast jeśli chcecie, żeby było to pięknie, to ma być pokazowe lub klient, dla którego robicie coś, będzie patrzył na tą płytkę, to jak najbardziej możecie wyginać cążkami. A też trzeba mieć wprawę, bo wygniecie źle w złym miejscu, to będziecie rozginać. Może to później brzydko wyglądać. Ale to już jak kto woli, technika dowolna. Popatrzcie, ja już obsadzam sobie wszystkie diody. Nie będę lutował pojedynczo, ponieważ i tak mamy sporo tego lutowania. Tak wyglądają nasze diody obsadzone, zgodnie z kierunkiem. Dość łatwo to rozróżnić, jedne w jedną stronę, drugie w drugą stronę. Odwracamy. Robimy sobie tak, żeby one nam dobrze siadły. Lutownica w dłoń. Mam jakieś 375 stopni. Rotacyjna niska tak średnio ostatnio lutowała. Pola są dość duże. Zobaczymy, jak będzie łapać. Oczyścimy sobie ten nasz grot. Zobaczymy, jak to będzie łapać. Grzejemy porządnie. Sporo cyny dajemy. Nie żałujemy. Dociskamy sobie jednym palcem tą naszą płytkę. I lutujemy. Które dokładnie te nóżki będziecie lutować, to już musicie sobie sami wybrać, jak wam będzie tak naprawdę wygodniej. Tak robicie. Technika tu jest dowolna. Ważne, żeby wam było wygodnie. Słuchajcie, nie obcinamy na razie tych nóżek. Patrzymy sobie najpierw na poprawność montażu. Mamy tu ostrość. Czy jakaś dioda nam nie wystaje? Gdzieś nam się nie podniosło. Jeśli się nie podniosło, no to ucinamy tak, jak wam opisywałem wcześniej. Tam, gdzie kończy się nasza cyna. Ucinamy. Nóżki jak zwykle sobie zostawimy. Już wiecie po co. Po zasilanie. Dobra. Następne elementy, które są wyższe od tych diod, to są właśnie rezystory. I teraz tak, gdyby wam się zdarzyło, że przyjdą one bez tych papierków, niepołączone, mix, albo będzie ich więcej, to sobie je zaraz odczytamy.
będzie dość proste, bo jeśli one wszystkie mają 5 pasków, bo tak Chińczyk dostarcza głównie 5-paskowe, to zgodnie tutaj z tą tabelką zobaczmy sobie te 10 kg, czyli te 3. 10 kg to powinien być brązowy, czarny i mnożnik będzie czerwony. No i tolerancja brązowy. Zobaczmy, czy to będą te. Ostrość. Łapię tą ostrość. Brązowy, czarny, czerwony. Jeszcze może zrobimy to lubką. Brązowy, czarny, czerwony. To mamy te 10 kg. Możemy to potwierdzić naszym chińskim miernikiem. Ustawiamy zakres 20 kg. Przykładamy jedna, druga nóżka 9,84. Idealo. Czyli te 3 mamy 10 kg, więc te powinny być 100 ohmów, czyli tutaj, a 100 ohmów zgodnie z rozpiską to będzie brązowy, czarny i czarny. No i oczywiście tolerancja 2%, czyli brązowy. Zobaczmy, czy tak jest. Ostrość, panie, ostrość. Brązowy, czarny. Brązowy. Zgadza się. Potwierdzimy to sobie miernikiem. Ustawiamy zakres 200 ohmów. Zaświecę Wam, żeby było widać lepiej. Bierzemy sobie pojedynczą sztukę. 93. Nie wiem, czy widzicie. Widać. Dobrze jest. Słuchajcie, te parę ohmów, nawet jeśli ten miernik przekłamuje, to nic nie szkodzi. No i co? Lutujemy je. Zaginamy w paluchach lub książkami jakimiś. Zaginanie w paluchach ma jeszcze tą dobrą wadę, zaletę, że widzicie, te nóżki promień gięcia jest dość duży. Te nóżki nam się wyginają albo w tę stronę, albo na zewnątrz. I dzięki temu, popatrzcie, ten rezystor nie wypada nam. I w momencie, kiedy my obsadzamy sobie dużą ilość, a tak się robi, po prostu nie lutuje się pojedynczych rezystorów. Ze względu na czas, tak naprawdę. To gdy mamy tych rezystorów 50, bo mamy dużą płytkę, możemy sobie pozwolić na obsadzenie takiej płytki taką ilością rezystorów. Mielibyśmy problem, żeby ją obrócić. Po prostu mogłoby nam powypadać. Wtedy potrzebna jest jakaś podkładka, dobry ten docisk. A tak, słuchajcie, one nam się zaginają. Popatrzcie, tak. Ten wyszedł prosto, ale też się trzyma z tego względu, że on, popatrzcie, jest rozgięty trochę bardziej. I jeśli ja go tu docisnę, to on siedzi na miejscu. Zagadałem się, nie wiem, czy dobrze obsadziłem, ale chyba dobrze. Zresztą nie będzie działać układ, to będziemy się zastanawiać. Poruszamy sobie troszeczkę. Czyścimy. O, kurczę, ale się nagrzewa. Nagrzewa się masakrycznie. Ta podstawka strasznie. Strasznie się nagrzewa, ale jest fajna. Fajnie trzyma tą lutownicę. Tyle, że no chyba jest bardziej po to, żeby odłożyć tylko na chwileczkę tą lutownicę, nie trzymać jej tam. No i tutaj już grzejemy. Przytrzymajcie tą lutownicę, nie bójcie się przygrzać. To musi być dobrze zalutowane.
Lutowanie diod to wam podgonię trochę, bo to bez sensu. Pokażę jak założyć. Jak je tylko założyć, a później już zrobimy sobie jakiegoś timelapsa. Myk. Wszystko zalutowane. Patrzymy, czy dobrze siedzą. Jeśli by się zdarzyło, że któraś nóżka nam się podniosła tu, to wtedy można jeszcze sobie przygrzać, dociskając tu lekko i on nam wejdzie. Przygrzewamy sobie, dopychamy tutaj. Jeśli zrobicie to szybko, to się nie oparzycie. Tak szybko, mega szybko się te elementy nie nagrzewają, więc spokojnie możecie sobie jeszcze poprawić. Ucinamy sobie czy obcinamy sobie te nóżki. Spokojnie, nie śpieszcie się, zwłaszcza jeśli nie robiliście tego wcześniej. To nie są zawody. Możecie sobie obsadzać pojedynczo te elementy, lutować pojedynczo te elementy, jeśli nie macie wprawy. Natomiast później już sami będziecie obsadzać sobie więcej. Dobra, patrzymy co jest dalej. Mamy tutaj ten kondensatorek. Jest tutaj. Zobaczmy sobie, co on tu ma napisane. Widać czy nie widać? Muszę spojrzeć sam przez lupkę, bo nie widzę na 103. 103 to jest ten kondensator. Będzie tak widać. Jest podpisane 103. Nie jest podpisane wartością, ale zerknijmy na ten schemat. Tu też nie ma wartości. A 103 to będzie chyba 100 nano, z tego co ja kojarzę. To jeszcze taką tabelkę o kondensatorach, jak one są podpisane, jakie są wartości, to jeszcze sobie pokażemy. Obsadzamy go. Ceramiczne kondensatory obsadzamy, one nie są spolaryzowane. Możemy je tak, możemy odwrócić, obojętne. Widzicie jaka jest ich wysokość. Na pewno podstawka jest wyższa, więc one są w pierwszej kolejności. Przed podstawką obracamy. Tu go mocno nie dociskamy. Delikatnie przytrzymujemy sobie tylko, w miarę go tam wyrównujemy. Nie dociskamy mocno, grzejemy, lutujemy. Gotowe. Popatrzcie, jest malutki. Ucinamy od razu dwie nóżki. Nie bawimy się z tym. Dobra. Kolejna wysokość. Mamy potencjometr. Zawsze możecie sobie odwrócić to. Zobaczyć, co jest wyższe, co jest niższe. Jest niższy od podstawki. Ale mamy jeszcze tranzystory. Tranzystor to już warto sobie włożyć. Pamiętajcie, macie go tutaj rozrysowany tak, jak ma być obudowa. Zakładamy sobie. No właśnie. OK. Tranzystory są takie same, więc nie da się pomylić. Tutaj na tym schemacie jest to samo. Możemy sobie porównać. Popatrzcie. Niego nie wciskamy do końca. Porównujemy sobie z podstawką. Podstawka niższa, czyli najpierw potencjometr. Dupa, popatrzcie. Potencjometr nie wchodzi do końca nam. Czyli on będzie wyższy. Dobra. Czyli jedziemy podstawki. Mamy jeszcze kondensator jeden, ale on też tutaj mamy zaznaczone, gdzie mamy plusik, minusik. Oczywiście jest zakreskowany taki na kondensatorze minus, zaznaczony na obudowie krótsza nóżka. Jak on nam wchodzi. Jego dajemy do końca. On jest spolaryzowany i on musi być tak. No ale oczywiście widać, że obudowa jest niższa. Znaczy obudowa podstawka. Przepraszam. Czyli podstawki sobie też od razu zalutujemy dwie. Wycięcie musi się zgadzać. Mniejsza podstawka, większa.
wycięcie na naszej podstawce. Zakładamy. Popatrzcie sobie, nie wciskajcie tego na siłę. Czasami się zdarza, że pin jakiś jest wygięty. Po prostu w transporcie mogło się coś wygiąć. To należy to poprawić, po prostu rozgiąć. No i one sobie tak luźno chodzą, ale idzie to jeszcze obrócić, docisnąć. Czyścimy grot. Przykładamy sobie tu paluchem, z którym będzie lepiej. Może zaczniemy od tej, gdzie jest więcej. Chwycimy sobie tylko, popatrzcie. Tak jest najlepiej, bo później już nie musicie dociskać tej płytki. Wystarczy sobie po przekątnej chwycić. Jest równo, nic nie odstaje. I teraz już swobodnie możemy sobie lutować. Teraz sobie tylko przytrzymujemy, żeby po prostu sobie przytrzymać tę płytkę. Natomiast nie musimy jej dociskać. Nie wypadną nam te podstawki. I możemy sobie od razu zalutować dwie. Grzejemy. Możecie sobie zobaczyć, ile to trwa tak naprawdę to grzanie. Nie jest to trudna rzecz. Jeśli Wam to zajmuje trochę więcej, ta cyna nie chce się chwytać za bardzo, podkręćcie sobie na lutownicy trochę temperaturę. Tą temperaturę musicie wyczuć, bo to nie jest powiedziane, że możecie kupić taką samą lutownicę i się okaże, że ona będzie troszeczkę inaczej to skalibrowana. Chińczykowi się inaczej przykleiło to naklejka. Jak będziecie ustawiać taką temperaturę, jak ja Wam mówię, jaką miałem ustawioną, to niekoniecznie będzie ta sama temperatura. Dobra. Mamy podstawki. I jedziemy teraz. A tranzystory sobie zalutujmy. To już tak naprawdę niedużo nam zostało. Diody będą na pewno najwyższe z tego wszystkiego. Chociaż możemy je robić na jakąś wysokość. Ale ja bym je zrobił na 0 z tego względu, że będzie to po prostu łatwiej zrobić równo przy takiej ilości. No inaczej musielibyśmy to robić pojedynczo i wstawiać sobie jakiś dystans tutaj między nóżki. Bo inaczej równo je zalutować na jakiejś wysokości będzie ciężko. Tak jak one dojdą do samego końca, to będzie ok. Więc te tranzystory sobie dociskamy mniej więcej do takiej pozycji. Dawajcie, od razu drugi. Popatrzcie, jeden jest w tą stronę, drugi jest w tą stronę. Więc sobie nie pomylcie. Nie zróbcie dwóch identycznych. Jest to rozrysowane. Dociskamy mniej więcej na tą samą wysokość. Już nawet lekko sobie tylko przytrzymujemy. Nie musimy ich dociskać mocno. Tyle, żeby nam po prostu nie wypadły. Tu miejsca jest niewiele. Sprawdźcie sobie, czy gdzieś te punkty Wam się nie połączyły. Jeśli tak, to musicie oczyścić grot i wystarczy, że pewnie przejedziecie tak. Już sobie je rozlutujecie. Ok, ucinamy sobie nóżki. Jest pięknie. Damy sobie teraz ten potencjometr. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądać z tym kondensatorem. No mniej więcej tej samej wysokości. Dobra, jedziemy po kolei. Rozrysowane 3 nóżki. Rozrysowane, jak ma wyglądać. Jak ma być włożony. Lekko dociskamy. Grzejemy.
aż ta cyna się tam rozpłynie po całym tym polu. Tutaj już nóżek nie obcinamy, bo one są dość nisko. Można to zrobić, ale po co? Bez sensu. Kondensator, pamiętacie. Minusik, krótsza noga. Plusik, minusik, zakreskowany. Wkładamy do samego końca. On tutaj się nie będzie grzał ani nic, więc to jest... Nie musi mieć żadnego dystansu. O, popatrzcie. Połączyło mi się. Widać to, ostrość. Widzicie to połączenie? Czyszczę sobie grot. I rozłączamy. Więc takie rzeczy mogą Wam się zdarzać, ale bardzo prosto to zrobić. Jeśli za pierwszym razem Wam się nie uda, wystarczy znowu jeszcze raz wyczyścić grot i jeszcze raz przejechać, aż Wam się to nie rozłączy. Lub skorzystać z pasty, no ale jak nie macie pasty, no to... Dobra, mamy już praktycznie wszystkie elementy, zostały nam tylko diody LED i te układy. Ja jeszcze muszę zobaczyć sobie to zdjęcie, jak one były zrobione. Zrobimy identycznie, jak tam Chińczyk przewidział. No i pamiętajcie, zgodnie z tym rysunkiem, jeśli nie macie na płytce rozrysowane plusa, minusa, to zerknijcie na to. Tak ma wyglądać. Krótsza nóżka, minus, ścięcie, minus. Na schemacie. Zapamiętajcie, że kreseczka to jest minus. Dobra, idę zobaczyć to zdjęcie i zabieram się zaraz do lotowań. Sprawdziłem sobie to, jak to wygląda na tym zdjęciu. Niebieskie diody tu, czerwone tu, zrobimy identycznie. Rozłożyłem sobie odwrotnie, ale to nie szkodzi. Zakładamy plusik. Z tej strony minusik tu. Akurat tutaj mamy wszystkie identycznie. Możecie lutować sobie po jednej po jednej diodzie albo po całej serii tutaj. W całości może lepiej nie, bo będzie bardzo gęsto. Więc ja też zrobię to tak, żeby po jednej linii lutować. Będzie dla Was, dla mnie prościej. Zrobimy sobie jedną linię, resztę już podgonimy. Odwracamy. Ustalamy. Lekko tak, popatrzcie, one chodzą. Aż do momentu, w którym poczujecie, że tu już nic tam nie chodzi pod tym. Jest w miarę równo. Dociskamy sobie lekko. Lutujemy. Oczyścimy sobie jeszcze grot. Grzejemy. Tutaj już warto sobie później sprawdzić, czy nam te diody równo siedzą. Jak nie, to sobie poprawimy. Patrzcie, ta nam wyszła krzywo, odstaje. Cała reszta jest równo, te trzy są równo, ta nam odstaje. Nie ma problemu. Dociskamy sobie ją tu palcem. Grzejemy obydwie nóżki. I już, ona doszła. Popatrzcie. Jest, tutaj nam coś nie dolutowało się, to tylko teraz wystarczy poprawić. Ona już nam nie wyjdzie. Dobra, ja lutuję dalej, podgonię Wam to. Ucinamy oczywiście nóżki i jedziemy.
Niebieskie są. Siedzą sobie równo. Zabieramy się za czerwone. Popatrzcie. Chińczyk dał o 1 więcej. Fajnie. Zobaczymy, czy czerwonych też jest więcej. Jedziemy. Ekstra czerwona, ekstra niebieska. Leda. Czemu tak? Nie wiem, ale fajnie, że dodali. Obsadzamy NE555, czyli nasz timer, nasz generator. Jeśli nóżki są trochę za bardzo rozgięte, to je po prostu doginamy delikatnie. Patrzcie, tutaj mi się aż wygięło. Poprawimy. Pamiętajcie, wycięcie musi się zgadzać z naszym wycięciem na płytce. Wciskamy sobie. Siedzi nasz CD 4017. On jest tu na pewno rozgięty. Delikatnie doginamy te nóżki. W miarę, żeby one były prosto pod kątem 90 stopni do obudowy. Wycięcie, wycięcie, wycięcie. Zakładamy. Delikatnie, że patrzcie, żeby wam się noga jakaś nie podwinęła tutaj. Bo będziecie musieli wyciągać i prostować. Jak będziecie musieli wyciągnąć, to delikatnie podkładacie tutaj pensetę albo jakiś płaski śrubokręcik i podnosicie do góry. Ok, mamy to. Plusik, minusik zasilania 9-12. Wybierzemy sobie dwie jakieś takie nasze nóżki standardowo już po rezystorach. Przylutujemy sobie je tu. Od tej strony możecie zalutować kabelki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to były kabelki. Ja tak testowo to robimy na naszych nóżkach. O zasilaniu być może zrobię jeszcze jakiś film. Taki większy. Zobaczymy. Tyle. O, popatrzcie. Tutaj jedna leda. O, coś nam nóżka się rozlutowała. Zimny lód. Popatrzcie. Odpadło. Nie szkodzi. Weźmiemy inną. Widzicie? Ta się trzyma? Trzyma się. A tu był zimny lód. Wydawało się, że było zalutowane, ale za krótko przygrzane. To jest to, co mówię. Nie bójcie się przygrzać. Ale co miałem pokazać? Popatrzcie tutaj. Babol niedolutowany. Ta leda by nie świeciła. Albo mogłaby świecić. Mogłaby świecić, bo w sumie tu trzyma. Ale tak nie robimy. Nie zostawiamy tak. Od razu przygrzejemy. Pięknie, pięknie. Sprawdźcie sobie, czy nigdzie nie zrobiliście zwarcia. Tu na procesorze. Czy poprawnie zamontowaliście elementy. Jeśli wszystko sprawdzone, sprzątamy, odpalamy układ. Sprzątam, bo mam nadzieję, że to będzie działać od kopa. 2 diody ekstra. Możecie wykorzystać do jakichś swoich gadżetów. No chyba, że tutaj jakaś nie będzie działać, ale to nie wiem, zobaczymy. Sprzątam. Dobra, stół posprzątany. Mam nadzieję, że to odpali. Spróbujemy. Nasze zasilanie 9V. Plus, minus, plus, minus. Przykładamy, odpalamy. No i co? Coś nie bardzo działa.
Co w takiej sytuacji? Słuchajcie, gdzie jest moja penseta? No ja już chyba wiem, o co tu chodzi. Miernik będzie potrzebny, jeśli Wam coś nie działa. Ale ja wiem, o co tu chodzi. Poprawność montażu przede wszystkim. Sprawdzamy sobie, czy nie mamy gdzieś przywarć, czyli gdzieś nie zbadliśmy nóżek na procesorze. Generator będzie ok. Jeśli jedna część nam miga, to znaczy, że sam generator i tu jest ok, coś jest po tej stronie układu nie tak. Ja już się domyślam, co to będzie. Rekomendowane zasilanie 9-12. Ja myślę, że tu będzie kwestia zasilania. Dlaczego? Z kilku powodów. Działają nam tylko... Jeszcze raz włączymy to. Plus, minus. Popatrzcie, działają nam tylko te 3 diody. To widać. Te 3 diody. Ta lekko się zaświeca. Ta lekko się zaświeca. Tego nie widzicie? Może tak zobaczyć. Lekko się zaświeca. Te dwie tutaj też lekko się zaświecają. Pamiętajcie, że spadek napięcia będzie różny dla czerwonych, niebieskich, zielonych, żółtych diod LED. I tutaj chyba chodzi właśnie o spadek napięcia. Te w ogóle się nie świecą, więc na przykład gdyby nam się nie świeci cały pasek, a tak jest, one tutaj w ogóle nie świecą, to możemy szukać przywarcia. Ale ponieważ na tym schemacie one tutaj są wszystkie w szeregu, to nawet gdybyśmy mieli nie przywarcie, tylko brak przylutowanej jakiejś nóżki, zimne luty, nie byłoby przejścia, ponieważ tu mamy w szeregu diody połączone, to te diody świeciłyby nam dużo mocniej. Patrzcie, jak mocno świecą te. One tutaj powinny, gdyby tu nie świeciło, to te powinny świecić dużo mocniej. Słuchajcie. Przygotuję sobie zasilacz, pokażę Wam, o co chodzi. Bo możemy szukać sobie tutaj, ale to już widać od razu, że to będzie kwestia napięcia. Mam taki zasilacz, mam nadzieję, że to będzie widoczne. Jest. Weźmiemy sobie przewody. Plusik, minusik. Minus. Dawaj. Plus. Ustawimy sobie napięcie 9 V. OK. I odpalamy. Patrzcie, dalej to samo. Widać? Podniesiemy sobie troszeczkę napięcie. Faucet. Będziemy sobie o 100 mili podnosić. Patrzcie, co się będzie działo. 9,5. 9,7. 10 V. O, popatrzcie. Ta jeszcze nie świeci. Ale ona nie jest zwarta, bo by te nie świeciły. Czyli jeszcze ma za mało napięcia. Podnosimy każdą setkę. 10,5. Już się jarzy. 10,8. 11. Świecą praktycznie wszystkie tak samo. Fajnie to działa. Ameryka, po prostu Ameryka. Jedziemy wyżej. Jeszcze. Rekomendowany 12. Jedziemy do 12 V. 12. O, ale to jarzy. O, ho. Czekajcie, przez kartkę jak to wygląda. No, Ameryka. Jak na filmach. Potencjometrem oczywiście regulujemy sobie prędkość. Potrzebny płaski śrubokręt. Najwolniej. Jak będzie? Bardzo wolno. 2. 3. Przechodzimy. 2. 3. I przejście z powrotem. No, przyspieszymy trochę. No fajne to jest.
fajne, zwłaszcza, że możemy się nauczyć o spotkach napięć na diodach LED. Rekomendowane 12 V, jest 12, działa świetnie. W ciemności ciekawe, jak to będzie wyglądać. Ja wiem, co wam chodzi po głowie, ale nie, to jest nielegalne. Umieszczanie takiego światła w samochodach jest nielegalne, pamiętajcie o tym. No ale super kit, fajny kit, bo można dużo się nauczyć poćwiczyć lutowania choćby nawet. Bardzo dużo diod LED. Dużo musimy polutować. I jeśli zrobimy zwarcie, łatwo będzie nam szukać tego zwarcia. Bo nie będą nam zjechać całe linijki, albo w ogóle cała część. Super. Max. Jaki jest Max? No taki jest Max. No to jest taki typowo amerykańskie. Fajny kit. Dla mnie bomba. Jak dla was? Zostawcie info w komentarzu. Chcielibyśmy jeszcze szybciej? Można to zmodyfikować. Pamiętajcie, że za prędkość odpowiadają te 3 elementy. Tutaj sobie regulujemy, ale pozostawiając ten potencjometr, możemy zmniejszać na przykład kondensator, żeby się szybciej ładował. Tu mamy 1 mikro, to jest ten kondensator. Moglibyśmy zmniejszyć go. Mamy 1 mikro czy 10 mikro? 10 mikro mamy tu. 10 mikro. To jest schemat z innej aukcji, ale zasada działania to podobna. Więc podobna, no w zasadzie taka sama. Możemy na przykład, jeśli mamy 10 mikro, to 4,7 mikro moglibyśmy dać, albo jeszcze niżej. Będzie to działać jeszcze szybciej, bo naprawdę ustawienie mega wolne to jest bardzo wolne. Już prędzej jakieś ostrzegawcze światła są niż policyjne. To jest super. No super, no fajne, zwłaszcza, że nam zostają jeszcze 2 diody LED. Gratis, 2 diody LED. Jak wam się podoba? Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Łapa do góry, komentujcie, czy wam się to podoba, czy nie. Pozdrawiam.